Witajcie, jest 16 lipiec. 4 dni temu nagrałam pierwszą część relacji dotyczącą odmian pomidorów. Dziś kolejna część, druga, a to jest liliowiec. Tu zaś mamy lilię. Zapraszam do foliaka widocznego tam. Muszę przejść przez stanowisko z arbuziakami. A przy okazji zobaczcie, jaka jest piękna odmiana. Zielona torpeda, green torpedo. A tu prawdopodobnie największy arbuz, jaki w tej chwili rośnie. Pomarańczowy król, 27 czerwca zawiązany. Słuchajcie, zachęcam, byście Państwo uprawiali arbuzy. Wspaniała przygoda. Część pierwsza skończyła się na pomidorku odmiany Gargamel Yellow. Pokazałam pierwszy, drugi i prawie trzeci rząd. Zobaczcie, 4 dni później, jak zmienił się kolorystycznie owoc Gargamela Yellow. Nie wiedziałam, że taki istnieje gargamel, bo ja mam tutaj Gargamel Bush. Z oryginalnego opakowania nasionka pochodzą. Udało mi się kupić oryginalne i tak wyglądają w tej chwili. Gargamel Bush, Gargamel Yellow. I co, pięknie Państwu dziękuję za komentarze i za oglądanie. Wspaniałe to jest. Wielkie dzięki. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa. A teraz zobaczcie tu. Najpierw jeszcze tak. 22 marca wysiane były nasionka. Nie wszystkie skiełkowały. Mówię o wszystkich odmianach i dosiewałam je 23 kwietnia. A teraz kolejny przepiękny, ale bardzo na mnie smakujący pomidor. Tak się nazywa. Zobaczcie, opakowanie. No więc ktoś zapyta, dlaczego wysiewam coś, co mi nie smakuje. Odpowiedź prosta. Dla wyglądu. On rzeczywiście tak pięknie wygląda, jak tu na opakowaniu. Tak wyglądają grona. I takich pomidorków, które nie smakują nam, nie mam wiele. Jest jeszcze jeden. O nim później. Z tego samego powodu. Dla wyglądu. No i jeszcze jedno, bo jest taka ciekawostka zawsze w człowieku, że może w kolejnym sezonie będzie lepszy. No i na razie 2 lata uprawiamy go. I ocena smaku identyczna. Czyli 3 rząd dokończony. Przechodzimy do 4 rzędu. I tu zobaczcie, jest taka odmiana, która robi co chce. Jest to odmiana o nazwie Cerise i na zawsze pozostanie z nami, mimo że jest koktajlówką. A za koktajlówką mój małżonek nie przypada. Woli duże pomidory. Ta odmiana jest bardzo dobra i co piękne, takie długie kiście wiąże. Z tym, że jak na razie to jest dolne, nie popisała się ta odmiana długością grona. 2 razy takie były w zeszłym roku grona, w tym samym foliaku, prawie że w tym samym miejscu. I tu zobaczcie, pierwszy dojrzały pomidor w tym foliaku, a ogólnie druga sztuka. Jeszcze nie do końca dojrzałe. Słodziutki, bajeczka. Małżonek mój poprowadził go na 2 pędy, a potem już
rozgałęzia się, rozgałęzia. No i niech żyje swoim życiem. Owoce wiąże, gron jest pełno. Kolejna odmiana. Oto ta odmiana, którą zaraz pokażę. A, jeszcze jedno. Tam, gdzie nie pokazuję opakowań, to znaczy, że z nieoryginalnego opakowania mam nasionka. Czyli nie mam co pokazywać. Tak ma wyglądać ten pomidor i to jest pomidor, który długo może dojrzewać. Parę miesięcy po zbiorze leżeć. Kilka mam z tej serii opakowań, odmian z rysunkiem Mikołaja. Ze 3 czy 4. To znaczy, że mogą długo być przechowywane. W tłumaczeniu długi utrzymacz, long keeper. Wygląd w połowie wegetacji taki pospolity jak to pomidorek. Po prostu nieduży, zielony. Ma być taki malinowo, różowo, pomarańczowy. A tu proszę dla osób znających język obcy, tenże lub ten. To są dwa krzaki o identycznym wzroście. A nasiona można kupić na eBay u sprzedawcy o tej nazwie. Violet Viol z Niemiec. A teraz odmiana o takich owocach. Tak się nazywa. Ogier gniady. Ogier gniady, inaczej Stallone Bajo. Gnidy żerebiec. Taki gigant ma być. Trzymam odmiany z tej serii. Opakowania w nazwie, które mają Stallone. Na razie kształt taki sobie. No, coś się wydłuża. Poczekajmy w każdym razie, aż dojrzeją w pełni. Czy to będzie słodkie? Ja szukam smaku, wiecie Państwo, pomidora z dawnych lat. Oj tak, z tych dawnych lat. Te 40 lat temu. A może i jeszcze więcej. Tego to ja nie pamiętam. Tego tak zwanego więcej. Dobrze, teraz kolejna odmiana. A, tu jeszcze korzonki wyszły. Trzeba będzie ziemią przysypać. W 4. rzędzie jest wyjątkowy pomidor, ale nie jest traktowany tak, jak być powinien. Spójrzcie, co to za dziwny kształt. To nie jest pomidor podróżnik. To jest pomidor z nasiona. Nasionko zostało pobrane z pomidora gigant. O wadze 1 kg 26 deko. Moeller, hodowca w 2023 roku. 26 marca. AGVGA. Grupa, stowarzyszenie, że tak powiem, jakby giganciarzy. Proszę wejść sobie na stronę AGVGA, poczytać. Jeżeli chcecie mieć nasiona warzyw gigantów, poczytajcie, w jaki sposób zdobyć. W każdym razie informujcie się już teraz. I to jest pomidor ze staśmionego ileś tam razy kwiatka. Nie podwójnie, nie potrójnie. Można by policzyć ile razy. Przeoczyłam kwitnienie tego kwiata. Aby urósł na pomidora giganta, teraz to nie wchodzi w grę. To należałoby oberwać wszystkie pomidory, dodawać dużą dawkę nawozu, by wyhodować tego jedynego na duży okaz. No i potem stanąć do konkursu gigantów. Na przykład w tym roku, 28 września w Krapkowicach odbywa się kolejna edycja konkursu na warzywa giganty. Dynie prawie tonowe, 500-kilowe, kabaczki, pomidory, pory. No, cuda nie widy. Dobra, zaczynamy. Raz, dwa, trzy, 4. 5. przedostatni rząd w tym foliaku. A jeszcze zwróćcie uwagę, krzak niewysoki. Może ma metr, może nie. Dobra, a teraz słuchajcie, odmiana pomidorka, którym zaczęłam film, to znaczy część pierwszą prezentacji 4 dni temu.
tłumaczeniu aksamitny koleś, czyli barchatny piżon. Owłosione ma owoce, tak zwane brzoskwiniowe. Tylko w pierwszej części zobaczyliście owoce w innym foliaku tejże odmiany. A tak ma wyglądać owoc barchatny piżon, meszek. Jeszcze jedną odmianę będę miała o tego typu parametrach, ale nie wiem jak się nazywa, bo sadzonkę od pani Ewy dostałam. Pozdrawiam. Pozdrawiam Cię, Ewa. I wszystkiego dobrego. Wyjątkowy pomidor. On ma też liście. Słuchajcie, takie omszałe z meszkiem. Wyjątkowy. W przyszłym roku chcę jak najwięcej odmian zdobyć tego typu pomidorów. Nie wiem jak ze smakiem. Będę testować. Wyszukujcie Państwo cudów w świecie pomidorów, czy w świecie innych warzyw. Coś innego, niepowszechnie spotykanego, bo to taka piękna zabawa. Dalej. A dalej pomidor bez oryginalnego opakowania o nazwie takiej Miedwieża łapa. Pani Aniu, pozdrawiam Panią i dziękuję też. A tu zdziwiłam się troszkę, bo najniżej położony pomidor jest taki niewielki. A tu, chociaż ten jest najniżej, przepraszam. Niewielka różnica w wysokości. Ten to już kolos. I to będą duże, duże pomidorki. Czytałam opis, podobno bardzo słodkie, smaczne. Czy ktoś z Państwa tą odmianę zna? Dajcie znać, jak Wam smakuje. Krzak ma już 1,60 m, mniej więcej. A tego typu zawieszki na Allegro kupiłam. Grona ładnie podtrzymują. A swoją drogą na kanał Tomatinka zapraszam. Tam koleżanka ma różnego rodzaju akcesoria do podtrzymywania pomidorów. Tu klips na przykład, ale małżonek z tego jest niezadowolony. One bardzo pękają i coś tam jeszcze. Za to kolejnym pomidorem jest ten. A nazwa? Ja do tej pory znałam pomidorka pod nazwą Reise Tomate, czyli pomidor podróżnik. Dlaczego go tak nazwano? Podróżnik, bo on składa się z takich cząstek, które to nie jest taśmiony kwiat, które możemy odrywać w podróży, gdzieś tam coś przekąszając i nie poplamimy się wnętrzem pomidorasa. I podróżnik. No i słuchajcie, udało mi się opakowanie oryginalne zdobyć, gdzie widnieje pod nazwą Ciesnoczny oraz tu jest napisane Reise Tomato. Zagadoczny strannik. I kupiłam te, że tak powiem, dwie niby różne odmiany, ze względu na to, że myślałam, że to są różne odmiany. Ale to wychodzi mi z tłumaczenia na to samo. W każdym razie fajnie jest mieć oryginalne opakowanie. Ale ponieważ miałam dużo siewek, sadzonek, nie mamy tu już fiszki. Było na kubeczkach podpisane. I nie wiem, z którego opakowania jest to. Szanowna Pani Kasiu z Krapkowic, pozdrawiam Panią. Jak tam Pani? Już wiem, że się fajnie mają, że bomby okazałe. Widziałam, dzięki za zdjęcie. To nie jedyny krzak tej odmiany. A tu im wyżej, tym mniejsze, rzecz jasna.
Śmieszne cudaki. 1,70 m krzak. Czyli to są moje największe na tym krzaku. A dalej nie powiem jaka odmiana. Chociaż może. Słuchajcie, taki kształt. Śmieszny. I tu. A krzaczek obok, bo tak, wzrostu są identycznego. Krzaczek obok właśnie tego chociaż nie, krzaczek obok nosi nazwę Wesoły Sąsiad. Więc nie wiem, czy ten bez podpisu to jest też Wesoły Sąsiad. No, w każdym razie ten krzak, o, i te owoce, jak widzę, już wyglądają inaczej niż ten obok bez podpisu. Tu już wyglądają inaczej. Tak wygląda Wesoły Sąsiad. Pani Aniu, to te od Ciebie. Rewelacyjne, podobają mi się. Super. Tutaj selery. Dobra. I teraz zobaczcie. Tu jest pomidor właśnie drugi. Owłosiony. Łodygę ma superancką. Sam puszek. I kolorystykę. Tylko nie znam odmiany. I taką stalową, srebrzystą poświatę, kolorystykę. No strasznie mi się podobają. I jest dużo bardziej owłosiony niż tamten. Niż barwatny i piżon. Piękna sprawa. A owoców jeszcze nie widać. O, już się telefon przegrzewa, wiecie? Tam rośnie ten owłosiony. Ostatni rząd. Wysokość 1,70 m, bez opakowania oryginalnego, duże owoce, a nazwa jego to taka. Sybirski gigant. Ciekawe, czy jeszcze podrosną owoce. Dobra, lecimy dalej. Obok niewysoki krzaczek, malutki, a za nim ukryta bazylia. Pięknie pachnąca i wabiąca. Potrzebne owady, by dobrą robotę zrobiły w związku z zapylaniem atakowych kwiatuszków. Na razie nic tu nie brzęczy. Za to jest chyba ze 30 stopni. Już jak nic. A dziś ma być 34. I ten niewysoki, może 60 cm krzaczek należy do odmiany takiej White Beauty. Wysoki. I on jest wysoki, ale na razie coś się ociąga. Tak wygląda. To jest biały, w zasadzie kremowy pomidor i on jest bardzo dobry, bardzo. Ale w zeszłym roku jadłam nieznaną odmianę o identycznych owocach. Taki był niedobry, wiecie, że jego nie wysieje. Nie wiem jak się nazywał, ale był bardzo niedobry. Owoce na razie malutkie i mało. No i teraz zobaczcie, bez oryginalnego opakowania. Taki czadu dający pomidoras. Bomba. Kto wie jak się nazywa. Jest wiele pomidorów o podobnym wyglądzie. Ho! Bomba powiedziałam na tego. A zobaczcie co tu się skrywa. Jak go nagrać? Bambaryłę w pasy. Zawieszka rolę spełnia. Oklips. Dobra, jak się nazywa? A tak. Rebel Stoulichten Prime. 26 marzec. Siany. Koleżanko z ogródka. Pozdrawiam Cię. Dziękuję. No to cudo z wyglądu. I niech on będzie, nie wiem jak, niedobry.
to będzie kolejny pomidor, który będzie zawsze wysiewany. Póki życia starczy i zapału, żartobliwie mówiąc. No zobaczcie, już to kolos w pasy. Jak go nagrać? Kiedy on dojrzeje? Czy ktoś to uprawia? Jak smakuje? Też się proszę wypowiedzieć. Bajka. Ale jeszcze ma on coś pięknego. Tu, na samej górze, w blasku słońca, widać meszek na tych łodyżkach. Ślicznie wygląda. Taki brzdąc malutki. Dobra, koniec zachwytów, bo zbliżamy się do końca rzędu. Zostały 2 krzaczki. Obok tego Rebel rośnie taki niewysoki krzaczek jak na razie. I w opisie był super, ale na razie nie zachwyca mnie tak. Rosowdar. Posiada na razie 2 malutkie pomidorki. O takim kształcie. Nie znam, nie wiem. Jak ktoś zna tę odmianę, napiszcie, co o niej sądzicie. Czy jest smaczna? Ostatni pomidor. Tuż przy wejściu. Ten pomidor może popatrzeć na krzaczki arbuzów, bo na razie owoców tu nie widać. Ale chodźmy, może coś upolujemy tak szybko, bo nic dużego tu nie widać. Oho, jest! Taki piękny arbuz. Tak, to jest arbuz o takiej pięknej skórze. Nie tylko są pasiaste, takie jak ten. Naprawdę proszę, uprawiajcie, macie miejsce w ogrodzie. Kupcie złotowolicy na początek, o żółtej skórze, o takiej skórze jak tu. Ale to nie jest złotowolicy. W każdym razie o takim kolorze skóry. A tu Orange King. Dobra, wracamy. Jaka to się skrywa odmiana? I zakończę film. Potem będzie część 3. Otóż, pamiętacie, co mówiłam o Mikołaju? Kolejna odmiana z serii z możliwością długiego przechowywania. Czerwony krem Bendrika. Czerwona sliwka Bendrika. A jest jeszcze żółta. No ja spodziewałam się owoców mniejszych. Spodziewałam się, że będzie to koktajlówka. No ale koktajlówka chyba nie ma 7 gdzieś tak centymetrów, co? Bo tu jest ponad 5 centymetrów. Jakieś 7. I takie fajne tworzą się grona. Dobra, kończę. Słuchajcie. I do zobaczenia. Haha, do usłyszenia. Państwo mnie usłyszycie w części 3. Wszystkiego dobrego, udanego dnia życzę. I niech się choroby nie imają. Jeszcze gwoli zapowiedzi. Mam troszkę odmian w oryginalnych opakowaniach, których jeszcze nie pokazałam, więc w części 3 będą. A czym były pryskane pomidory? To mówiłam w pierwszej części, że tym preparatem, gdzie jest napisane zapobiegający chorobom fizjologicznym, zapobiegający. Natomiast teraz było wczoraj stosowane to. I tu jest napisane leczy choroby. Czyli słuchajcie, ta sucha zgnilizna wierzchołkowa no jest chorobą, jakby nie było. I proszę o dalsze wypowiedzi, czy rzeczywiście należy najpierw opryskać sadzonki, a dopiero potem zrywać chore pomidory, czy też może to nie ma znaczenia. Dla mnie to jest trochę takie dziwne, sprzeczne. A w internecie, żeby dojść do źródła takiego, wiecie, profesjonalnego,
to nie jest łatwo. Trzeba by na to na pewno dużo czasu poświęcić. A chciałabym wiedzieć tak na pewno z takiego źródła naukowego, wiecie. A może ktoś link ma do takiego źródła, to chętnie w wolnej chwili przeczytam. Teraz już się żegnam. Cześć.